Rafał, nawet nie wiesz ile masz racji, jeśli chodzi o flow. Dowiecie się za chwilę dlaczego, ok? Sobie wezmę ten clicker. Przede wszystkim moja prezentacja będzie troszeczkę inna niż wszystkie inne prezentacje, które dzisiaj zobaczycie, bo prawdopodobnie usłyszycie o sukcesach, usłyszycie o sposobach i strategiach, jak połączyć biznes z podróżami, ok? Ale moja prezentacja jest troszkę inna, bardziej taka, wydaje mi się, że chcę trafić do takich ludzkich sytuacji i problemów. Więc zaczniemy od tego, że to było w Rio de Janeiro w 2015 roku. I spędziłem tam cały miesiąc, zdobywałem nowe przyjaźnie i bardzo dobrze się tam bawiłem. Ale postanowiłem, że skoro mam podróżować, to pojadę gdzieś indziej, więc wybrałem sobie Argentynę. Więc bez zbędnego planowania wskoczyłem sobie w autobus i udałem się w 16-godzinną podróż do granicy z Argentyną na wodospady Iguazu. Jak dotarłem na miejsce pod granicę, to trzeba było się przesiąść. I oczywiście kupić sobie bilet na inny autobus i przejechać przez granicę tym innym autobusem. Kupiłem sobie bilet, podałem kierowcy dokumenty. Przeszedłem przez granicę, przejechałem przez granicę w jakieś pół godziny i to wszystko się tak złożyło. No i postanowiłem to jakoś uczcić. Mówię, co mogę zrobić? Napiję się jakiegoś dobrego argentyńskiego piwka. Argentyńskiego piwka jeszcze nie spróbowałem, mówię, dobra, to spróbuję tego. Nie? Znalazłem pobliski bar i zaszedłem tam, zrzuciłem swoje torby, zawołałem kelnerkę, uśmiechnięty, zadowolony, oczywiście podekscytowany, że jestem w nowym miejscu i w ogóle. Zrzuciłem swoje torby i wołam tą kelnerkę i dopiero wtedy mi się przypomniało, że nie wyciągnąłem jeszcze lokalnej waluty. Jestem w nowym kraju, potrzebuję lokalną walutę, jeszcze nie wyciągnąłem z bankomatu. Więc mówię, a dobra, no zapłacę najwyżej kartą. Sięgnąłem sobie do portfela, a jedni nie było. Okay? I nagle zacząłem wracać do tego, gdzie mogłem albo ją zgubić, albo ktoś mi ją ukradł. Prawdopodobnie to stało się gdzieś na granicy w tym momencie, jak podawałem ją kierowcy, albo gdzieś tam po drodze zniknęła. W tym momencie zrozumiałem, najpierw w ogóle zacząłem szukać po plecaku i wszędzie. I szukałem tej karty, tak mówię, coś gdzieś musiałem ją rzucić, to jest niemożliwe. Jednak jej nie było. I w tym momencie zrozumiałem, że nie będę w stanie tylko zapłacić za to piwo, ale nie będę mógł sobie zapłacić za jedzenie tego dnia i nie będę mógł zapłacić za nocleg. Także jestem nie w jakimś wielkim mieście, jestem na podgranicznym miasteczku. Nie będę mógł sobie opłacić podstawowych rzeczy. I było bardzo gorąco. Było 40 stopni. A ja właśnie wtedy sobie zdałem, że strasznie mi się chce pić. Nie jestem w stanie kupić sobie nawet butelki wody. Okay? I pamiętam, że wyszedłem z tego baru, usiadłem sobie tak na murku, złapałem się za głowę i zacząłem myśleć, co ja teraz zrobię? Dlaczego wam opowiadam tą historię? Dlatego, że wielu z was tutaj dopiero będzie próbować tego stylu życia, tego podróżowania i łączenia biznesu z podróżami. W pewnym momencie każdy z was będzie miał jakieś wątpliwości. Wiadomo, każdy może być napompowany, być tak, okej, uda się, będzie super, mam strategię, mam wszystko, ale w pewnym momencie właśnie taki cichy krytyk, jak Rafał powiedział, będzie mówił, a co jak się nie uda? Okay? Nazywam się Alan Ciechalski i mam dla was prezentację o podróżach, o pieniądzach, o porażkach i o podejściu. Powiem wam nie tylko o swoich przygodach, ale i o Johannesie, który jest założycielem jednej z największych grup cyfrowych nomadów na świecie, oraz o Ester, o której słyszeliście już od Czarka, ja wam powiem troszeczkę więcej, którą zbanowano w jej kraju za to, że podróżuje zbyt wiele.
Zaczniemy od Brazylii. Johannesa poznałem w 2011 roku, kiedy jeszcze w Brazylii byłem po raz pierwszy, w Rio de Janeiro po raz pierwszy, na urlopie z pracy. Wtedy byłem w normalnej pracy, pojechałem sobie na 9 dni na urlop do Brazylii, to było moje marzenie. A spotkaliśmy się całkiem przez przypadek, mieszkaliśmy w tym samym hostelu i obaj w tym samym momencie wyszliśmy na papierosa. I wdaliśmy się w taką niewinną rozmowę i Johannes podzielił się ze mną tym stylem życia. Opowiedział mi o pracy, zarabianiu zdalnie, pokazał mi swoją stronę internetową, pokazał mi swoją grupę na Facebooku, swoją społeczność, którą dopiero zaczął niedawno, bo miała tylko 1000 osób. I mnie to strasznie zafascynowało. Pomyślałem sobie, zawsze czegoś szukałem, nie wiedziałem czego, ale czego szukałem. I wtedy właśnie sobie zdałem sprawę, to jest to. To jest to, czego szukałem. Całe swoje życie, że gdzieś tam coś się przewijało, nie do końca było wiadomo, co to jest. I właśnie wtedy sobie zdałem sprawę, że to było to. I że pewnego dnia będę chciał robić dokładnie tak samo. I że muszę jakoś sobie wymyśleć sposób na to, żeby to robić. Później nasze drogi się rozeszły. On pojechał dalej w świat, ja wróciłem do pracy. I przez kolejne lata, jedyny kontakt, jaki z nim miałem, to przez Facebook, obserwowanie jego strony internetowej. A ja siedziałem w pracy, czy jak sobie dorabiałem jako grafik, czy projektowałem coś dla kogoś, myślałem, kiedyś może pewnego dnia będę mógł to robić zdalnie. I cały czas nie schodziło to z mojej głowy, z moich myśli. Cały czas myślałem o tym. Co zrobić, jak zrobić, żeby wreszcie tam pojechać. Byłem strasznie niecierpliwy i czasami nawet zazdrosny, bo można być troszkę zazdrosnym, jak się ogląda ludzi, których się spotkało i oni podróżują, i oni pracują i mają ten sukces, osiągnęli go, mają biznesy, które im działają i są w tym dobrzy. Jeżeli patrzysz z boku, to troszkę można być nawet zazdrosnym. I o niczym innym nie myślałem przez te lata i po prostu mówię, okej, jestem spontaniczny, wydaje mi się, że jestem w stanie to zrobić, nie jestem do końca gotowy, ale wyjadę. I wyjechałem. Rzuciłem swoją pracę i po prostu żyłem z tego, co robiłem. Wyjechałem i na sam początek przyłączyłem się do tak zwanego Nomad Cruise, może już słyszeliście o tym. To jest taki event jak dzisiaj, tyle że dzieje się na statku, który płynie z Hiszpanii do Brazylii. I na pokładzie tego statku spotykają się cyfrowi nomadzi z całego świata, z różnych branż. I jest to jedno z najpiękniejszych przeżyć, jakie w życiu mi było dane mieć. Tak czy inaczej, na pokładzie tego statku miałem okazję spotkać się z Johannesem po raz drugi i spędzić z nim dużo więcej czasu, zadawać mu pytania i rozmawiać o pewnych rzeczach. Rozmawialiśmy o życiu, rozmawialiśmy o biznesie, rozmawialiśmy o naszych wyborach i zapytałem go, co się działo, jak w ogóle wszystko, co słychać. I on mi opowiedział, co się działo przez te 4 lata, które się nie widzieliśmy. I powiedział mi tak o tych podróżach, powiedział mi miejsca, które odwiedził, ale powiedział mi też o tym, że nie zawsze było tak łatwo. Powiedział mi o tym, że ktoś włamał się do jego konta na AdWords i on stracił wszystkie pieniądze z tego powodu. Opowiedział mi o tym, że miał pewne osobiste problemy, którymi się nie dzielił w ogóle z ludźmi przez internet, które naprawdę były poważnymi problemami, które wpływały na to, czy on będzie mógł podróżować, prowadzić biznes i to robić. I ja wtedy sobie zdałem sprawę, że to, co widzimy na zdjęciu, że palma, że kawka, że piwko, że koktajl, to nie zawsze jest tak, jaka jest rzeczywistość. Wtedy sobie dopiero to uświadomiłem. Czasami widzimy tylko to, co się dzieje, ten sukces, te uśmiechy, te imprezy, te ogniska, te wyprawy na szczyty gór, a rzeczywistość nie zawsze jest taka idealna. No i pamiętam ten moment jak dzisiaj, kiedy siedzieliśmy, było bardzo późno w nocy, i siedzieliśmy we dwóch, wszyscy już poszli spać, tylko nas dwóch zostało. I rozmawialiśmy sobie. I ja mu mówię tak, mówię do niego, wiesz co, ja wyjechałem trochę w pośpiechu, sam nie wiem jak to będzie, mam tylko jednego klienta jako freelancer w tym momencie
i na koncie mam 1000 funtów oszczędności. I on się wtedy zaśmiał do mnie i on mówi tak, żebym się nie martwił, że on wcale nie ma ode mnie więcej pieniędzy. Ja mówię, ja? Jak to? Ty nie masz więcej ode mnie pieniędzy? Ty masz 1000 funtów? I mówi, tak. Nie? Ja się pytam, dlaczego? No bo to nie ma znaczenia, jak duży jakieś tam prestiżowe imprezy organizujesz i jak to wygląda z zewnątrz. Czasami każdy z nas ma podobne jakieś problemy, wydatki, długi. Wiadomo, że niektóre osoby, które na przykład kupują taki bilet na ten rejs, one nie zapłacą od razu, więc trzeba wyłożyć za nie pieniądze i tak wychodzi, że... Dziękuję. Trochę mi zaschło, tak naprawdę. Więc tak jak mówię, każdy z nas przechodzi przez finanse, stres i się martwi o to, jak będzie. Nie zawsze jest tak, że jesteśmy napompowani i że będzie super. Czasami się martwimy. Po prostu każdy z nas się martwi. Ja myślę, że też przyjdzie wam taki czas, specjalnie ci ludzie, którzy dopiero zaczynają w to wchodzić, że będą się martwić. Wtedy Johannes poradził mi jedną radę. Powiedział mi, żebym był cierpliwy. Powiedział, żebym wierzył w siebie i cierpliwie dążył do tego, co sobie wyznaczyłem. Ja sobie to wziąłem do serca. No i to było 2 lata temu. Co się stało w tym czasie? Jeśli chodzi o Johannesa, jego grupa urosła do ponad 25 000 ludzi. A w poniedziałek wypływa 5. rejs przez Atlantyk. W ciągu 2 lat zostało wykonanych 5 rejsów. No i 5. wypływa w poniedziałek, także jak ktoś z was dzisiaj będzie chciał tam się zapisać, to zapraszam. Z Gran Canaria. A tak jak mówię, cierpliwość popłaca. I poznajcie Ester. Ester jest dosyć znaną autorką i podróżniczką, była w ponad 120 krajach. Miałem okazję poznać ją w Buenos Aires, jak tam byłem. Niesamowita kobieta. To w ogóle jest niesamowite przeżycie, kiedy masz możliwość rozmawiania z ludźmi, którzy osiągnęli ogromny sukces i są dużo mądrzejsi od ciebie. Przykładem jest Ester. No i Ester, co się z nią stało? Więc tak, Ester podróżowała całe swoje życie i bardzo często jej nie było w Holandii, ona pochodzi z Holandii i całe życie nie było jej, przez długie okresy czasu nie bywała pod swoim adresem swojego domu w Holandii. I pewnego dnia, gdy wróciła do Holandii, żeby odnowić swój paszport, bo już się powoli kończyła ważność, powiedziano jej: Pani Jacobs, nie odnowimy pani paszportu, ponieważ pani już tutaj nie mieszka. No i ona tak się patrzy, o co chodzi. No w każdym razie w Holandii jest tak przestarzały system, który nie był przygotowany na taki tryb życia. Działa na zasadzie takiej, że jeżeli nie mieszkasz pod swoim adresem przez minimum 4 miesiące w roku, to zostajesz wymeldowany, tracisz obywatelstwo kompletnie. I ona straciła obywatelstwo. I nie tylko to. Ponieważ straciła obywatelstwo, Ester straciła swoje ubezpieczenie zdrowotne. Nie miała prawa do opieki zdrowotnej. Dodatkowo anulowano jej umowę na telefon, zamknięto jej konto w banku, bo jak nie masz adresu, to nie możesz mieć konta w banku. I odebrano jej prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. I teraz tak, co zrobić? Ester się nigdy nie poddaje, mówią na nią no excuses lady, czyli pani, która nie robi wymówek. I ona postanowiła wziąć problem i zamienić go w swoją szansę. Co zrobiła? Znalazła sobie ubezpieczenie zdrowotne w Hiszpanii, gdzie nie tylko wychodzi ją to taniej i płaci mniej niż obywatele Holandii, ale ono obowiązuje na terenie całego świata. Dodatkowo swoją firmę przeniosła na brytyjskie Wyspy Dziewicze, gdzie nie trzeba płacić podatków i trzymać księgowości. A po tym wszystkim napisała sobie książkę, którą przed kamerami wręczyła władzom miasta w ramach podziękowania za daną szansę władzom miasta, które do tego wszystkiego się przyczyniły.
I to się nazywa pozytywne myślenie, nie tam jakieś książki sekret, tylko pozytywne myślenie w ten sposób. Wezmę coś złego, co mi się przytrafiło i zrobię z tego pożytek, zarobię na tym jeszcze. To się nazywa pozytywne myślenie. Wracając do tego dnia w Argentynie, kiedy nie stać nie było nawet na butelkę wody. Jesteś, jak to nawet Rafał powiedział, że jak jesteś w stanie tym flow, to nagle stajesz się niesamowicie kreatywny. Nagle stajesz się, jak twój mózg walczy o przetrwanie, bo na przykład chce ci się pić, chce ci się jeść bardzo, to nagle włącza się kreatywność. I przychodzą takie pomysły do głowy, jakie nigdy w życiu byś nie przyszły. Więc ja musiałem być kreatywny. Strasznie mi się pić chciało i palić przy okazji. Nie polecam, ale... No i co? No i postanowiłem, że będę musiał improwizować. W jaki sposób zdobyć po prostu pieniądze. Co się stało i jak dalej, tam jakie były problemy, nie będę tego wchodził w szczegóły, ale ja musiałem zaimprowizować jakieś pieniądze, żeby przetrwać. Więc zabrałem się do działania, zamiast siedzieć i się zamartwiać, zabrałem się do działania, bo to jest najlepsze rozwiązanie, po prostu wziąć się do działania. I poszedłem sobie w miasto, jeżeli to można nazwać miastem, to była taka wiocha. Puerto de Iguazu, to jest taka mała wioska przy granicy Argentyny z Brazylią. I szukałem sposobu na to, żeby zarobić. No i w końcu pomyślałem sobie, a dobra, to może sprzedam coś ze swojego sprzętu. Bo miałem tam komputer, miałem telefon, coś. Mam, kamerka GoPro. Nie jest mi niezbędna do życia. Znalazłem w końcu po kilku godzinach, to trochę trwało, ale znalazłem człowieka, który kupił ode mnie tą kamerkę. I zarobiłem jakieś $100, nie? I kupiło mi to posiłek, kupiło mi to paczkę papierosów, kupiło mi to butelkę wody, opłaciło mi to nocleg i dał mi to czas na to, żeby znaleźć rozwiązanie tego problemu. Co było dalej? Zapraszam na przerwie albo po konferencji, możecie mnie zapytać, ja wam z chęcią opowiem. To jest bardzo długa historia, było dużo więcej problemów i to, co wam powiedziałem, to jest tylko skrót tego, co się działo w tym czasie. Ale ja chcę wrócić do tego, co z tego wyciągnąłem, te wnioski. I chcę wam dać coś, czego ja się nauczyłem, tak jak mówię, wam będą dzisiaj mówić o sukcesie, ja wam powiem, czego się nauczyłem, bo pewne rzeczy się nie udały. I myślę, że jeżeli przekażę to, czego się nauczyłem, może wam to oszczędzi podobnych problemów i stresów w jakiś sposób. Dla mnie wydaje mi się, że mogę w ten sposób nieść jakąś wartość. Więc tak, na początku chciałbym, żebyście myśleli na zasadzie, że jestem realistą. Czyli zazwyczaj jest tak, że jeżeli pojawi się jakiś problem, każdy z nas, pierwsza reakcja to jest, żeby wpaść w panikę, albo złapać się za głowę, albo zacząć płakać. Każdy z nas tak myśli, że to jest pierwsza reakcja. Właśnie wtedy trzeba stanąć twardo na nogach. Ja wam powiem, że to jest moja pierwsza prezentacja w ogóle i że musiałem ten strach pokonać, żeby tu stanąć. Także Rafał, ja nie wiem, czy on to specjalnie zrobił, że chciał, żeby wystąpić przede mną, czy on wiedział o tym, że ja w każdym razie tak wszystkich podbudował, że ja po prostu tego krytyka, którego miałem z tyłu głowy, to naprawdę masakra. W każdym razie wracając do tego, spojrzeć na problem takim, jakim jest, nie wyolbrzymiać. Wy jesteście ludźmi, wiem, że będziecie też oceniać, ale macie jakieś tam, powiedzmy, każdy życzy dobrze drugiemu. To jest, zauważyłem, że w grupie cyfrowych nomadów każdy dobrze życzy drugiemu, co mi się podoba, to najbardziej. No i stajesz w tym momencie twardo na ziemi i patrzysz na problem i widzisz go takim, jakim jest. Ale później trzeba być optymistą, że wszystko będzie dobrze. I to może tak brzmieć, że jak w bajce, wszystko będzie dobrze, na końcu się wszystko dobrze skończyło. Nie, trzeba dać sobie wprowadzić się taki pozytywny stan, w którym od razu mamy taką myśl, że wszystko będzie dobrze. Trochę widzę, że czas ucieka, pojadę trochę szybciej. Przychody. Jeżeli jesteś freelancerem, taką jednoosobową działalnością gospodarczą, nie zrób tego błędu co ja i miej więcej niż jednego klienta. Bo jak stracisz z nim kontakt, ponieważ jesteś za granicą, albo po prostu on zerwie z tą współpracę,
no to trzeba będzie żyć z oszczędności. No i przy okazji, jak masz kartę debetową albo kredytową, to lepiej mieć dwie, albo trzy, albo cztery, najlepiej. Albo jak jedną zgubisz, to trzeba potem móc zapłacić za podstawowe rzeczy do życia. Okay? Ludzie i znajomi. I to lubię najbardziej w całym tym społeczeństwie cyfrowych nomadów, które rośnie cały czas, że każdy dobrze życzy każdemu, że można budować prawdziwe ludzkie relacje, że można zdobywać prawdziwych przyjaciół. Na tym rejsie zdobyłem przyjaciół, których uważam, że będę miał do końca życia. I w momencie, kiedy coś złego się wydarzy, można na nich liczyć. I oni w stanie to są ludzie, którzy byli kiedyś z nimi znajomymi, a w tej chwili są w stanie wyłożyć za ciebie pieniądze, podać ci rękę, wyciągnąć się z największych problemów, ponieważ budowało się z nimi prawdziwe relacje i nie bało się być sobą. Ubezpieczenie to jest sprawa podstawowa, ale nie każdy to robi. Ja dopiero niedawno dowiedziałem się o czymś takim i to sobie kupiłem wtedy przed tym wyjazdem, co mi bardzo uratowało trochę dupę. Są tak zwane gap insurance, które polisa trwa 12 miesięcy i obowiązuje się na całym świecie. I można sobie, i naprawdę nie są to jakieś ogromne pieniądze, można sobie wziąć ten największy pakiet za rozsądne pieniądze typu $200-300 i naprawdę mieć zabezpieczenie zdrowotne i finansowo sprzęt będzie pokrywało, także polecam, zaoszczędzi to mnóstwo nerwów. Plan B. Więc plan B to jest coś takiego, nie wszystkiego można przewidzieć, nie wszystko można przewidzieć, ale można sobie zrobić listę rzeczy, które potencjalnie mogą się wydarzyć. Co zrobię, jak mi się zepsuje laptop? Co zrobię, jak zgubię mój paszport? Co zrobię, jak mnie okradną? Co zrobię, jak zachoruję? Można zrobić taką listę i od razu plan działania. I w momencie, kiedy coś się wydarzy takiego, można wtedy, zamiast się zastanawiać i siedzieć na tym murku i myśleć, od razu zabieram się do działania. Okej, przypuszczałem, że mi się zepsuje laptop. Co ja teraz zrobię? Bo to jest moje źródło dochodu. No i powrót. Ja myślę, że to jest porażka, bo jestem wśród cyfrowych nomadów, którzy podróżują po całym świecie i myślałem, że powrót do domu, że mi się coś nie udało, że mój plan nie wypalił, to jest porażka, ale tak nie jest. Sami sobie narzucamy coś takiego, takie bariery, wychodzimy z jednego pudełka, to wczoraj ktoś mi fajnie powiedział, myślę, że to był Piotrek chyba mi to powiedział wczoraj, że zamykamy się w jednym pudełku, a wychodzimy z jednego pudełka, będąc cyfrowymi nomadami, a później zamykamy się w drugim pudełku, że musimy podróżować cały czas, non-stop. Jeżeli nie podróżujesz, to tracisz swoją legitymację cyfrowego nomady. Więc ja musiałem wrócić do kraju po to, żeby przygotować nowy plan i zbudować nowy biznes, który mi umożliwi właśnie lepsze zarobki i da mi stabilność tak na tyle, żeby móc to robić. No i na koniec. Mój tata mawiał o tym, mówił tak. Jakbym wiedział, że się przewrócę, to bym sobie usiadł. Okay? Dlatego nie ma co martwić się na zapas. Ryzyko będzie zawsze i zazwyczaj jest tak, że im większe jest ryzyko, tym lepsza jest nagroda. W tym przypadku niesamowity styl życia i wolność. Ale to nie jest dla każdego. I fajnie, że tu jesteście, bo sobie sami sobie ocenicie, czy to jest dla was, jeżeli o tym myślicie. W każdym razie, jeżeli pomimo tego ryzyka, pomimo tego, co powiedziałem i tej możliwości właśnie, że może się nie udać, jeżeli nadal macie odwagę zrobić ten krok, to znaczy, że jesteś gotowa albo że jesteś gotowy. Z mojej strony chcę życzyć wam cierpliwości, kreatywności i siły charakteru. Bo dzięki tym cechom, niezależnie od tego, gdzie znajdziesz się na świecie i cokolwiek się nie wydarzy, to sobie poradzisz. Dziękuję.